Cześć, z tej strony Kamil Tarczyński. Witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Just No Code. Dzisiaj jest z nami gość specjalny, Marcin Kowalski, który opowie zaraz o sobie kilka słów. Natomiast tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będą pierwsze w Polsce studia No Code i to, jak te studia prowadzimy, co na nich będzie się odbywało oraz to, czym Marcin się zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę zdradzać Wam na razie wszystkiego, bo myślę, że tutaj naprawdę poruszymy kilka bardzo fajnych, ciekawych tematów na temat no-code'u, tego jak funkcjonuje w ogóle no-code w Polsce, jakich właśnie mamy przedstawicieli też oraz właśnie tych już wspomnianych studiów, więc może nie przedłużając dłużej, Marcinie, witam. Witam Cię, Kamilu. Miło uczestniczyć w takim wydarzeniu. Super. Marcinie, jakbyś mógł powiedzieć o sobie dwa słowa. Czym się zajmujesz na co dzień? Tak, na co dzień jestem prezesem firmy Archman. Firma Archman to taki projekt już powyżej 15 lat. Zajmujemy się wdrażaniem platform low-code i no-code. Nie tylko wdrażaniem w zasadzie, również produkcją, czyli dostarczamy system Navigator, który jest systemem low-codowym, a od 3 lat również Navigator 365, który jest platformą no-codową. Więc takie jest moje osadzenie tutaj, jeśli chodzi o platformy no-code. Okej, super. To, czym się zajmujesz w Archmanie, zaraz sobie o tym porozmawiamy więcej, ale ty też reprezentujesz uczelnię, Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Krakowie. Tak, tak się składa, że na tej uczelni jestem również kanclerzem, więc jest to taka trochę podwójna funkcja i Archman i WSEJ. Daje nam to możliwości faktycznie robienia dosyć praktycznych studiów, jeśli chodzi o informatykę. Do tej pory głównie to była informatyka, uczelnia głównie słynna z kształcenia programistów. Natomiast od roku myślimy sobie głośno również, jak ugryźć temat no-codowy, dlatego że on staje się coraz bardziej popularny. No i za chwilkę też może porozmawiamy, jak się ta myśl rodziła, tak? Bo też ona się nie narodziła tak z dnia na dzień, tylko kiełkowała w umysłach kolegów i moim również od dłuższego czasu. Jasne, pewnie, super. To wiemy już, kim jesteś i chciałbym właśnie trochę to rozbić na dwie osobne części, dwie osobne historie. Ja wiem, że one się między sobą bardzo mocno splatają, ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz. Archman funkcjonuje już 15 lat. Jak mógłbyś trochę opowiedzieć tutaj historii, dać nam background właśnie tego, jak ta firma powstała, czym się dokładnie zajmujecie, jak właśnie ewoluowały też wasze produkty, no bo wiemy, że no-code sam w sobie nie jest jakby ideą nową, bo Rapid Apps Development czy tego typu pojęcia funkcjonowały na rynku już od dawien dawna, już pewnie od lat 80., czy może nawet wcześniej, może trochę później, dokładnych dat nie pamiętam. Natomiast ostatnio zaczyna się robić o tym głośno, więc skąd w ogóle się wzięła firma Archman? Jaki ty masz tutaj background w ogóle, że tą firmę wystartowałeś? Jak mógłbyś nam zdradzić trochę swojej też historii? Jasne. Słuchajcie, firmę zakładaliśmy w 2007 roku, czyli to jest w sumie nawet więcej trochę niż 15 lat. I pierwsze projekty to były projekty czysto informatyczne. Nawet bardziej od analityki zaczynaliśmy, bo wdrażaliśmy hurtownie danych, systemy kontrolingowe, budżetowania w dosyć dużych firmach, bo zaczęliśmy od kopalni soli w Wieliczce, ale później to były również spółki typu Tauron, typu Axel Springer, już to takie medialne. Co ciekawe, jeśli chodzi o ten zespół medialny, mamy również Wirtualną Polskę, ZPR Media, także dosyć dużo fajnych marek. I tam te projekty były mocno deweloperskie, co nam troszkę przeszkadzało, uwierało nam to, bo za każdym razem, przy każdym kolejnym projekcie trzeba było, że tak powiem, od początku się rozkładać z narzędziami i budować coś pod podstaw. Więc postanowiliśmy stworzyć platformę i to jest o tyle ciekawe, że ta platforma, na początku myśleliśmy, że stworzymy produkt, który będzie
rozwiązywał wszystkie problemy, czyli na tym produkcie na zasadzie konfiguracji będziemy tylko to dostosowywać do klienta, ale de facto wyrzeźbimy tam większość aplikacji, które klient będzie chciał. I tak powstał właśnie Navigator. On jest bardzo fajną platformą, natomiast na tyle rozbudowaną, no bo jest bardzo dużo różnego rodzaju ustawień, że dzisiaj ciężko jest ją komukolwiek się nauczyć. To znaczy nasi deweloperzy, nasi ludzie wdrożeniowi, oni ją doskonale znają. Natomiast już takiemu człowiekowi z zewnątrz ciężko by się było jego nauczyć. No i ostatnie lata to jest jakby kombinowanie, jak to zrobić, żeby stworzyć podobną platformę, ale która jest prosta, Mhm. a później można jakby z każdym projektem ją sobie rozwijać, skalować. No i tutaj już jest takie bardzo profesjonalne nasze podejście do no-code'u. Staramy się obserwować takich liderów właśnie jak Bubble, jak Webflow, ale również platformy, co ciekawe, bo my się jakby narodziliśmy z systemów workflow, więc te wszystkie platformy do zarządzania procesami, gdzie jest dosyć skomplikowane, prawda, ten flow, jak tam rozwiązujemy kwestie na przykład obiegu Mhm. faktury, obiegu jakiegoś wniosku inwestycyjnego w firmie, prawda, więc to są Mhm. wszelkiego rodzaju takie zawiłości procesowe, które też są bardzo ważne. No i te tematy i designu, czyli kwestia formularzy, żeby to wyglądało, ale też logiki, czyli kwestie procesów są dla nas bardzo ważne. No i faktycznie platforma Navigator 35 miała swoją inaugurację w zeszłym roku w Lizbonie właśnie. Mhm. Ciekawa sprawa, bo dosyć mocno żeśmy faktycznie kuli w oczy słowem no-code. Mhm. Potężna konferencja w Lizbonie i co ciekawe, nie było zbyt dużo graczy, którzy ten no-code promowali, więc ludzie podchodzili Mhm. do nas i pytali, co to jest, tak, powiedzcie mi więcej na ten temat. I wtedy już pojawiły się pierwsze pomysły, żeby zrobić coś edukacyjnego, bo podchodzili do nas studenci, podchodzili do nas również nauczyciele tacy akademicy, również nauczyciele szkolni i mówili, kurczę, Mhm. fajnie by było tego uczyć, tak? Fajnie by było prowadzić z tego zajęcia, no bo nie tylko informatyka, nie tylko produkty edukacyjne dla programistów, ale również dla takich deweloperów nie inżynierów w ten sposób. Mhm. No i my wrócili do Marcinie, tylko tutaj właśnie jedna mała uwaga. Jeszcze chcę zaraz do właśnie historii, może tego, jak się wystartowały studia i dlaczego sobie dojdziemy, bo tutaj poruszyłeś jedną bardzo ciekawą kwestię dotyczącą właśnie waszej firmy i tego, jak wy w ogóle wystartowaliście z tym produktem, bo startowaliście w 2007 roku, tak jak powiedziałeś, na początku byliście de facto software house'em. Tak, można powiedzieć, Tworzyliście rozwiązania dla innych firm. tak, to był klasyczny software house, bardziej nastawiony na, taki mówię, systemy analityczne, kontrolingowe, ale tak, za Mhm. każdym razem to był produkt od podstaw. Tylko, że widzisz, dosyć szybko zaczęliśmy tworzyć już platformę, no bo wiesz, jakby efekt skali, tak? Nie chcieliśmy za każdym razem startować od zera, więc dosyć szybko powstał Navigator, tylko, że Mhm. Navigator jakby on wcale nie był. Do waszego wewnętrznego użytku, tak jak Tak, rozumiem trochę, żeby wasi deweloperzy mogli te wszystkie powtarzalne zadania po prostu od siebie odpędzić. o to chodzi. Czyli to było bardziej narzędzie dla naszych ludzi, dla naszych Mhm. wdrożeniowców, żeby im było łatwiej robić u klientów. Natomiast później faktycznie z czasem ci klienci mówili, dobra, no, a może byśmy sami coś sobie w tym pogrzebali, pozmieniali. Mówimy, czemu nie? I wtedy Mhm. zaczęliśmy dostrzegać, że ten system dla nas jest super, natomiast dla nich jest po prostu trochę za trudny. Okej, ale właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz. Wy bardzo szybko dostrzegliście tą potrzebę de facto automatyzacji własnej pracy, trochę jej optymalizacji pod tym względem, ale wtedy prawdopodobnie jeszcze nie myśleliście w ogóle o tym, że to będzie narzędzie low-codowe, no-codowe, czy radowe, czy jakkolwiek byśmy je nazwali, które będziecie po prostu gdzieś sprzedawali, to miało ułatwić pracę wam. Dokładnie tak, widzisz, my nawet takie terminy jak ty używasz, nie? Czyli Rapid Application Development, później dopiero jakby rozpoznaliśmy i mówimy sekundę, to faktycznie to nasza platforma to jest to, więc zaczęliśmy się też marketingowo tym posługiwać. Później było jakby kolejne te odsłony, faktycznie low code, no code development, citizen development, więc teraz faktycznie my się gdzieś tam w ten nurt wpisujemy, natomiast to było bardzo organiczne, wiesz, myśmy na początku mieli potrzebę
i odpowiadaliśmy Mhm. na tą potrzebę, robiąc trochę takie klocki Lego, tak, z których później Mhm. składaliśmy konkretne projekty dla klientów. Tak, no to jest też właśnie coś, co ja powtarzam, że to jest troszkę takie budowanie z klocków Lego. No ale właśnie, jak wyglądało to w komunikacji do klientów? No bo wiemy, że w tym momencie zaczyna być głośno o no-codzie, coraz więcej firm zaczyna z tego po prostu korzystać, się tym interesować, no ale wcześniej tak nie było, więc jak wy komunikowaliście w ogóle tą koncepcję? Czy komunikowaliście ją jako automatyzację pracy, czy jako ułatwienie pracy, czy na zasadzie, że zrobimy wam ten projekt, ale u nas będzie taniej, bo będzie szybciej, bo wiele rzeczy mamy po prostu out of the box? Jak to wyglądało? Widzisz, co ciekawe, my dosyć szybko zaczęliśmy tłumaczyć klientom tą ideę klocków Lego, nie? Czyli nie Mhm, nazywając tego no-codem, low-codem, tylko na zasadzie, że mamy takie prefabrykaty gotowe i szybciej wam po prostu poskładamy ten projekt. I zawsze to było dobrze odbierane. Znaczy nigdy nie mieliśmy mhm, takiego problemu, żeby klient mówił, nie, no ale sekundy, ja to bym chciał, żeby to było dla mnie uszyte od podstaw. mhm, Raczej klienci rozumieli, to były duże firmy, wiesz, zaznaczę, to były firmy, które mhm, miały budżety, miały świadomość chyba, że jakby nie ma sensu robić projektów pod klucz takich software house'owych klasycznych, no bo mhm, później jest pytanie, jak ja się rozstanę z tą firmą, to kto mi to będzie utrzymywał i tak dalej. Więc na początku troszeczkę borykaliśmy się, powiem Ci z czym, borykaliśmy się z tym, że na przykład jeżeli klient chciał jakąś taką funkcjonalność, ewidentnie szytą na miarę dla siebie, nie? No to myśmy mówili, dobra, tego nie możemy zrobić, ale zrobimy coś w taki sposób. Jeżeli on się mhm, uparł, chce mieć to tak, no to my siadaliśmy u siebie w firmie i mówiliśmy, dobra, no to zrobimy taki klocek i będziemy ten mhm, klocek używać już w kolejnych projektach. Więc raczej nam to dosyć płynnie szło, to jakby to dojście do tego, żeby tych klocków było coraz więcej i coraz bardziej złożone projekty, że można było. mhm. Bo nadal wasza platforma w tych początkowych etapach była platformą, którą de facto deployowaliście czy uruchamialiście na infrastrukturze klienta. On miał tam wgląd w kod i mógł tam sobie wszystko, co chciał, pozmieniać, jak rozumiem. Co ciekawe, tak, to było zawsze do pewnego momentu, bo teraz się więcej tych projektów w chmurze zaczęło, natomiast Mhm, do pewnego momentu to były projekty on-premise, czyli wszystko po stronie klienta, przechodzące ich takie rygorystyczne audyty, bo tak jak mówię, to są z reguły firmy, które no, muszą to sobie pod kątem bezpieczeństwa przetestować. Natomiast co ciekawe, my dawaliśmy im źródła. Może mhm. tak, nie wszystkim, ale tym, którzy na to naciskali, to dawaliśmy. Natomiast ciekawa sprawa, bo chyba żadna firma z tych źródeł nie skorzystała. Okej. Wiesz, no wyobraź sobie, że teraz musisz wejść w jakiś olbrzymi projekt, jeśli chodzi o kod, i tam go przejąć i próbować jeszcze się połapać. No to jest trudne, nie? Więc To jest problematyczne, zgadza kod się. generalnie zawsze stwarza problemy i ani firma nie chciała tych problemów, więc najczęściej po prostu to było tylko tak, żeby uczynić zadość umowie. Myśmy dawali dostęp do źródeł, natomiast cały czas myśmy to utrzymywali. Super. A powiedz mi, bo w momencie, kiedy już zdeployowaliście to u klienta, uruchomiliście to u klienta, to czy on też w tym w tej pierwszej wersji waszego rozwiązania, on mógł tam właśnie sam też budować, czy to po prostu było gotowe rozwiązanie, które wy mieliście dostępne dla siebie, te klocki, wy to z tych klocków zbudowaliście, a klient już miał po prostu gotowe rozwiązanie, które wy rozwijaliście, czy to też już działało na takiej zasadzie, że oni mogli mieć swoich citizen deweloperów i oni mogli tam wejść i coś pozmieniać? Bardzo fajne pytanie i powiem Ci tak, na początku to ewoluowało w ten sposób, że znaczy my dopuszczaliśmy do wszystkiego od razu klientów. Natomiast Mhm, nie było to takie, że tak powiem, proste, w związku z czym na przykład praca na formularzu wymagała no troszkę takiej, bym powiedział, pseudowiedzy informatycznej. Nie? Dlatego to był system low-codowy, tak? Bo część instrukcji mhm, było pisane albo w JavaScriptie, albo w SQL-u, więc to jednak wymagało jakichś kompetencji. Natomiast procesy to było coś, co bardzo szybko klienci wzięli kontrolę nad tym sami. I oni mhm, sobie te flowy wszystkie sami robili nowe, zmieniali i tak dalej. To już była dla nas duża znaczy wyręczenie.
No Mhm. bo wiesz, na koniec dnia my chcemy, żeby nasz system się podobał, a nie żeby do każdej rzeczy, wiesz, wołali naszych ludzi, nie? No tak. Natomiast później już chcieliśmy, żeby oni coraz więcej rzeczy sami robili, tak? Czyli formularze, żeby sami robili, i listy, i dashboardy. Więc no, cały czas kminiliśmy, jak zrobić, żeby to było jeszcze prostsze i jeszcze bardziej intuicyjne dla nich. I w tym momencie uruchomiliście nawigatora 365. Tak, i to był taki moment, który był kluczowy, jeśli chodzi o rozwój naszej firmy, bo to się gdzieś tam około 4 lat temu zaczęło, może nawet 5 w tym momencie. Bo siedliśmy z chłopakami z produkcji i zadaliśmy sobie pytanie, czy my chcemy stary produkt, czyli ten nawigator, jakby ewolucyjnie zmieniać w stronę no-codową, czy my chcemy zbudować nową platformę od podstaw, już jakby bez żadnych tych ograniczeń, nie? Mhm. W przyszłości. I padło na to, żeby budować od podstaw. Oczywiście z całą wiedzą, doświadczeniem wszystkiego, co było dobre w tym pierwszym systemie, ale ten nowy już jest, wiesz, w zupełnie nowym takim stacku technologicznym budowany. Już to jest taki produkt na lata do przodu, więc no tak, na dzisiaj być może mniej jest Wam jego wdrożeń niż tego starszego, natomiast no już czujemy w nim olbrzymi potencjał, krótko mówiąc. Okej, i to już komunikujecie też jako platforma, która jest platformą no-codową, do której może sobie każdy wejść i z tych klocków po prostu budować. Nie musi mieć de facto tej wiedzy programistycznej. Dokładnie tak. Wiesz, tu jest taka cienka granica pomiędzy low-codem a no-codem, bo Zgadzam się. tak, bo oczywiście jeżeli mamy do czynienia z programistą, również w tym naszym nowym no-codowym produkcie, no to on tam może swoje, że tak powiem, skrzydła rozwinąć, nie? Mhm. Więc to są platformy, które jakby jest no-code first, natomiast jeżeli masz umiejętności jakieś programistyczne, no to już wtedy jakby dawaj dalej, nie? Kula i Możesz, dusza, piekła nie ma, jak to tak, mówimy. możesz robić bardzo zaawansowane rzeczy. Natomiast co ciekawe, dla nas jest teraz ważna ta osoba, która no nie ma tego backgroundu technologicznego, nie umie programować i to jest nasz target, żeby ona była w stanie zrobić absolutnie Mhm. dużo. Nie mówię wszystko, co jej się wymarzy, ale tak prawie wszystko. Nie? Okej, i powiedz mi w takim razie, no bo wasza platforma jest do budowy bardziej tuli internalowych, takich do wykorzystania wewnątrz firmy. Nie do budowania SaaSów, czy jakichś e-commerce'ów, marketplace'ów, tego typu rzeczy. To jest tool, który pozwala nam budować rzeczy wewnątrz organizacji. Tak. Jak wy się zapatrujecie na to, że pozwala na to też na przykład właśnie Power Platform Microsoftowe, lub mamy też takie narzędzie jak Retool, które też właśnie służy do budowania internalowych tooli. Jak wy na to patrzycie? No bo jesteście firmą polską, wiadomo, że z Microsoftem bardzo ciężko konkurować. Microsoft to Microsoft, tak jakbyście też z Googlem czy z czymkolwiek, kimkolwiek innym. Ciężko z nimi konkurować, więc jak właśnie wy na ich tle się plasujecie, jak wy się pozycjonujecie, jak to też postrzegacie ze swojej strony? Widzisz, bardzo fajne pytanie. Co ciekawe, myśmy w maju tego roku byli na konferencji w Düsseldorfie, gdzie jakby to była stricte Microsoftowa konferencja, więc tam głównie Mhm. był Power Apps, Power Automate, cała platforma Power. I ludzie podchodzili i właśnie jakby pierwsze z pytań mówili, dobrze, co jest innego albo co jest inaczej niż na platformie Power? I teraz powiem Ci tak, ta przestrzeń jakby dla citizen deweloperów jest tak duża, że tutaj nie wystarczy jedno narzędzie. Tu jest tak dużo zakamarków. Mówię o platformie Power, która stricte jest do intranetowych rzeczy, nie? Tak jak nasz. Mhm. A mimo wszystko no coś na platformie Power można zrobić lepiej i pewnie nawet sami byśmy rekomendowali. Zróbcie sobie to jakby w Power Appsach. Natomiast są rzeczy, które no ewidentnie u nas są łatwiejsze do zrobienia, szybsze do zrobienia. Bo na koniec dnia, szczególnie w tej infrastrukturze, wiesz, chmurowej, to Cię to mało interesuje, czy to będzie zrobione na tym, czy na tym. Ważne, żeby to było dobre, żeby klienci byli z Tak, tego żeby to zadowoleni. działało po prostu. No i żeby to było jakby kosztowo sensowne, nie? Więc tutaj my się w ogóle Power Appsów nie boimy, dlatego że są scenariusze, w których po prostu nasz system ewidentnie lepiej się sprawdza. No jest mega prostszy, tak? Bo
Też Power nie każdy Automate. korzysta na co dzień z rozwiązań Microsoftu. Tak, natomiast wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle Microsoft w dużej mierze jakby dedykował tą platformę dla programistów, tak? Oni zresztą mówią, że to jest low-codowe rozwiązanie. Tam masz bardzo Mhm. dużo takich miejsc, gdzie po prostu klepiesz ten kod, nie? Natomiast my już od samego początku, my tamtą platformę taką mieliśmy, a tą chcieliśmy od razu zrobić taką, żeby to robił człowiek, który jest, wiesz, jest HR-owcem, jest kontrolerem, no nie ma pojęcia o informatyce, ale wie, że chce coś zbudować i ma pojęcie o designie, bo za chwilkę I pewnie... o procesach, no bo wasz software Tak, opiera się głównie o budowę tego całego software'u, tych rozwiązań w oparciu o procesy. Nie dokładnie. o skupianie się na wyglądzie, czy na tym, jak to ma być skorelowane, jaka będzie tam baza danych pod spodem stała, tylko jak ma wyglądać proces. Oczywiście baza danych nadal jest bardzo istotna, no ale bardziej opiera się to po prostu na budowie danego procesu, jak on ma być obsługiwany, niż na tym właśnie, że jak to będzie wyglądało, czy coś w ten deseń. Absolutnie tak. Dzisiaj jakby to są te dwie kompetencje, które dla nas są mega ważne. Czyli pierwsza to jest zaprojektuj proces, bo paradoksalnie to nie jest takie proste. Tak? Czyli zrobić proces, w którym się odnajdują ludzie w dużej organizacji, to jest wyzwanie. Więc zrobić proces, ale druga sprawa, zrobić też aplikację, która będzie w miarę intuicyjna, nie? Czyli ta Mhm. sztuka designu, ja nie mówię tutaj o designie takim, żeby wiesz, żeby było super wszystko kolorystycznie zgrane, ale żeby nie było chaosu, tak? Żeby nie było za dużo Mhm. przycisków, żeby były właściwe przyciski we właściwym miejscu. No i to są takie kompetencje, które są absolutnie nieinformatyczne. Ja bym powiedział, że programiści o tym też nie mają zielonego pojęcia. Tacy jak... Ja się zawsze do tego przyznaję, że jak ja miałbym tworzyć design aplikacji, to ludzie by sobie oczy chcieli wydłubać, jakby zaczęli z tych aplikacji korzystać, więc tak, ja się z tym totalnie zgadzam. Jak ja siadam do programowania, to ja zawsze mówię, dajcie mi jakieś coś, na czym mogę się oprzeć, jak to będzie wyglądało, bo będziecie płakać, a ja za to już nie odpowiadam. Tak, tak. Nie, no to jest, powiem Ci, faktycznie. Natomiast jest sporo ludzi, którzy jakby dla nich ten design jest takim konikiem i oni do tej pory byli troszeczkę niewykorzystywani. Znaczy oni mogli zrobić, powiedzmy, zaprojektować ten design aplikacji, ale później na koniec dnia i tak musiał to robić programista. A dzisiaj wydaje mi się, że jakby przestrzeń dla tych ludzi jest niesamowita, że już pomijam, że ten design można troszeczkę sobie kupić, tak? Można sobie jakieś tam Mhm. rozwiązania kupić gotowe w internecie. Zresztą można też bardzo wiele rozwiązań podejrzeć najzwyczajniej w świecie, jak one wyglądają, się na tym też wzorować. Dokładnie. Natomiast wiesz, ja jeszcze cały czas myślę sobie o tych rzeczach, bo patrzymy, podpatrujemy teraz, jak nasi klienci budują te aplikacje i ewidentnie jest różnica, jest totalna różnica. Są aplikacje, z których się od razu chce korzystać, tak jak my z boku sobie patrzymy, a są aplikacje takie, że mam masakra, no nie wchodź tam, bo i tak nic nie zrozumiesz, nie? Więc myślimy Tak. sobie, kurczę, jak tych ludzi nauczyć, żeby oni robili te aplikacje również jakby takiej UX-owej efektywnie. No i to jest taki challenge, wiesz, bo challenge z procesami jest jeden, a drugi to jest właśnie ten. Nie? Super. No właśnie, i mówisz, że to narzędzie już zaczęło Wam się wykluwać 4 lata temu, Mhm. więc de facto to już chwilę trwa. Więc jakbyś mógł trochę opowiedzieć właśnie o tym, bo też już zacząłeś o tym trochę wspominać, że w momencie, kiedy zaczęliście pokazywać to narzędzie, no to zaczęły różne osoby o to pytać, jak to wygląda, czy ktoś właśnie może z tego uczy. I ty też jesteś kanclerzem na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Krakowie, więc jakbyś trochę mógł nam powiedzieć właśnie, jak ta idea się tutaj wykluła na temat rozpoczęcia w ogóle takich studiów, o których sobie zaraz porozmawiamy, ale jak w ogóle do tego doszliście? Słuchaj, to było tak, że my jak wróciliśmy z tej Lizbony, to zrobiliśmy sobie takie podsumowanie tego eventu i stwierdziliśmy, że musimy iść w stronę coś w stylu akademii. Mhm. Z takiego, nazwaliśmy ją Akademia Nawigatora 35 później. Nagraliśmy taką serię odcinków, zresztą podobnie jak wy macie z Babla to zrobione, nie? Zgadza się. I można sobie to przechodzić samemu, ale stwierdziliśmy, że jeszcze wyjdziemy w takie środowisko, które było dla nas trochę zagadkowe, czyli środowisko programistów. Bo o ile wiedzieliśmy, że ludzie spoza IT czy spoza tej sfery programowania, oni to będą dobrze przyjmować, bo
Mhm. wszelkiego rodzaju inicjatywy, że uniezależnijmy się od programistów, dla nich są ok. Mhm. Natomiast programiści różnie na to reagowali. W większości ci z doświadczeniem bardzo pozytywnie do tego podchodzili. Na zasadzie takiej, że oni mówili, dobra, no ewidentnie mi to skraca robotę, szczególnie na tych prostszych projektach. I to jest, Natomiast przepraszam, że wejdę ci w słowo, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo to jest dokładnie taka sama obserwacja, którą my mamy, okay, że programiści doświadczeni, ludzie z naprawdę wielkim, bardzo długim doświadczeniem w programowaniu, totalnie nie widzą w no-codzie zagrożenia. Bo też umówmy się, no-code nie ma pozbyć pracy programistów, tylko ułatwić im tą pracę i to jest coś, co właśnie dostrzegają te osoby doświadczone, że fajnie, to ja teraz mogę te wszystkie rzeczy, które są łatwe, które robiłem już x razy w swoim życiu, to ja mogę sobie je po prostu wyklikać, co zajmie mi ułamek czasu, jak miałbym to pisać, a ja mogę się skupić na tym, żeby programować te najcięższe rzeczy i tylko to będę programował. widzisz, no tak myśli wielu deweloperów platform tego typu, że ich grupą docelową, a szczególnie jeśli chodzi o low-code, są właśnie programiści, dlatego żeby im Mhm, przyspieszyć pracę, żeby oni mogli swoją, że tak powiem, wiedzę, doświadczenie, umiejętności zogniskować na tych rzeczach naprawdę trudnych, nie? No bo umówmy się, ile razy można robić panel do logowania, gdzieś tam zarządzanie użytkownikami, takie proste rzeczy. Oni się już jakby też chcą to zrobić jak najszybciej i przejść do tego meritum, nie? Każdej aplikacji. Więc ale dużo mieliśmy i w Lizbonie, i w Düsseldorfie, później jeszcze w Londynie byliśmy, bardzo dużo mieliśmy takich rozmów z programistami. I mhm, one były w większości bardzo fajne, ale były takie też rozmowy na zasadzie, no dobra, to ja wam powiem, jaki ja miałem projekt i no i ciekaw jestem, czy wy byście go zrobili. Jakiś tam skomplikowany, spedycyjny mhm, i tak dalej. I myśmy mówili, dobra, ale to nie o to chodzi, żeby te platformy zastąpiły w 100% projekty pod klucz, tylko chodzi o to, żeby zastąpiły mhm, jakąś część. Tak? Nie spieramy się, czy to jest 70, czy 80%, czy 50%, ale jakąś część mhm, tych prostszych projektów można tutaj wypchnąć. Nie? Ale wróciliśmy do Krakowa i mówimy tak, dobra, idźmy na taki fokus właśnie na uczelnie do studentów informatyki i zobaczymy, jak oni to odbiorą. To byli studenci już trzeciego roku, także dosyć, że tak powiem, ogarnięci już jeśli chodzi o to, co można zrobić, co jest trudne, co jest łatwe w programowaniu. I podczas takich dziennych warsztatów poprosiliśmy ich, żeby po prostu robili sobie aplikację na tej platformie. mhm. I później zrobiliśmy z tego ankietę. I ona była jakby mega fajna pod kątem tego, co można dalej robić na studiach, bo oni wszyscy powiedzieli tak, chcemy się uczyć tego typu platform. Mało tego, żałujemy, że tego typu zajęć nie było. Tak? Czyli my się cały czas uczyliśmy, jak Mhm. koło wymyślić na nowo od początku, a nikt nam nie pokazuje, że to jest gotowe, to jest gotowe, to jest gotowe i tak na dobrą sprawę korzystajcie. Nie? Więc Mhm. my sobie myślimy, że studia podyplomowe to jest jakby jeden z elementów, ale my również będziemy chcieli bardziej ten no-code krzewić, czy platformy tego typu pokazywać na studiach regularnych, tych pierwszego, drugiego stopnia. Nie? Okej, super. No właśnie, no bo na razie odpalamy to tutaj dla wszystkich słuchających. Taka drobna informacja, właśnie na Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Krakowie powstał pierwszy kierunek studiów podyplomowych dotyczących programowania no-code na różnych platformach komercyjnych. Nie na Microsoftowych, tylko na komercyjnych, takich jak Bubble, Webflow czy właśnie Navigator 365 firmy Archman, gdzie będziemy właśnie uczyć tego typu rzeczy, jak zostać tym no-code deweloperem, jak wykorzystać te narzędzia na co dzień. Program studiów jest dużo szerszy, bo będziemy również uczyć o UX-ie, UI-u, jak nabyć podstawy właśnie z projektowania aplikacji, tematy dotyczące całego cyklu życia aplikacji, dotyczące bezpieczeństwa aplikacji, taka kompleksowa wiedza w pigułce dotycząca tego, jak zacząć tworzyć aplikacje za pomocą narzędzi no-code. No bo no-code to nie jest tylko tak, że sobie wyklikamy aplikację i możemy o wszystkim innym zapomnieć. No ona musi wyglądać, musi być bezpieczna, musimy wiedzieć, jaki jest jej cykl życia i tak dalej. Jak mógłbyś, Marcinie, powiedzieć właśnie, czego mogą się studenci spodziewać po tym kierunku studiów? Widzisz, w zasadzie dotknąłeś już bardzo istotnych elementów programowych.
My po tym pilocie widzieliśmy, że jesteśmy w stanie pokazać nasze narzędzie, które jakby pokazuje pewien, czy inaczej, eksploruje pewien obszar no-code. Natomiast mieliśmy absolutnie świadomość, że to jest tylko okienko. I Mhm. wiedzieliśmy, że będziemy intensywnie szukać innych partnerów i firm. Między innymi tutaj udało się dostać do Was, które nam te pozostałe brakujące ogniwa wypełnią. Nie? Mhm. Natomiast skoncentrowaliśmy się od początku na tym, żeby to było absolutnie praktyczne studia. Od początku, wiesz, maksimum narzędzi. Teoria, jeśli już, to taka tylko najważniejsza, zaraz powiem o tym przedmiocie, który jest super ważny teoretycznie, natomiast głównie tu miały być narzędzia, czyli Bubble jako faktycznie taka na dzisiaj topowa platforma do budowy aplikacji wszelkiego typu, natomiast no głównie fajnie jest tu. Głównie SASy. Tak, SaaSy, B2C, tego typu rzeczy, zresztą jak są u Was w portfolio na stronie. Nasza platforma bardziej intranetowa, tak, czyli do takich ciężkich, skomplikowanych procesów zakupowo-sprzedażowych, logistycznych i tak dalej, ale głównie zamkniętych w obrębie firmy. No jest jeszcze Webflow, czyli jakby narzędzie do budowy stron internetowych, takich bym powiedział na turbodoładowaniu, tak? Czyli to jest zdecydowanie Mhm. więcej pozwala niż ten popularny WordPress. Tak. I tutaj warto dodać, że ten kierunek będzie prowadzony przez Zoo Agency, czyli firmę, która się właśnie mega w tym narzędziu specjalizuje i działa. No, wymasterowali sobie to narzędzie. Tak, no i to jest też cenne, słuchajcie, bo to jest tak, myśmy gdzieś tam pociągnęli za pierwszy sznureczek, znaleźliśmy wspólnymi siłami tam z ludźmi z Wse i Was. Wy poleciliście ludzi tutaj z UI Agency. No i tutaj znowu dla słuchaczy to jest olbrzymia wartość, że oni się uczą od specjalistów naprawdę Od wysokiej praktyków. klasy w danym narzędziu, nie? Czyli mamy od Babla Was, mamy od Webflow Zoe, mamy nas, jeśli chodzi o te intranetowe rzeczy. No nie mogło zabraknąć też AI, nie mogło zabraknąć ChatGPT i tu mamy takich ludzi już, którzy od dawna współpracują z Wsejem, czyli z uczelnią. Oni uczą programistów, ale bym powiedział, że w ogóle AI też idzie bardzo mocno w stronę no-code, tak? Czyli Mhm. dawniej ta eksploracja AI się odbywała w sposób mocno programistyczny, bo to głównie się w Pythonie, że tak powiem, pisało te skrypty. O tyle teraz te platformy to już są takie, że naprawdę tam grama kodu nie trzeba. No weźmy czata GPT, który w tym momencie jest jakby przez każdego używany. Nie? Tak, i bardzo łatwo też wykorzystać jego możliwości za pomocą API, które też będzie w programie nauczania uczelni, jak właśnie wykorzystywać API, żeby do naszych aplikacji no-codowych, kiedy właśnie te platformy nawet czegoś nie oferują, żeby w łatwy sposób można było się podłączyć do jakiegoś rozwiązania firmy trzeciej i z niego skorzystać. Zresztą tak jak działają wszystkie też tradycyjne aplikacje, które no bardzo często utylizują zewnętrzne możliwości innych platform czy innych produktów. I widzisz, wywołałeś temat API, który był jakby też mega istotny od samego początku. Czyli no nie da się dzisiaj stworzyć platformy, która jest, czyli jakby rozwiązania, które jest taką samotną wyspą. Wszystko się z wszystkim integruje. No i tutaj Chociażby mamy bramki płatności, nie? Kiedy chcemy wykorzystać przelewy 24 czy PayU czy cokolwiek innego, integrację w każdym tradycyjnym podejściu, w każdym tradycyjnym rozwiązaniu czy no-codowym jest budowana właśnie za pomocą API. dokładnie. I wiesz, i my tutaj, pomimo tego, że każda z tych platform, ona ma jakby swój wątek dotyczący integracji, to my staraliśmy jeszcze się jakby to wzmocnić i jest taki przedmiot dotyczący czystej integracji, tam on będzie prowadzony na Zapierze głównie, ale też się otwieramy na różne inne platformy, już bardziej jakby do dyspozycji to będzie prowadzącego, na czym on, jakby jakie on zabawki tam pokaże. Natomiast no, chcemy dać sygnał, że no, są specjalistyczne narzędzia czysto integracyjne i żeby też ludzie, którzy budują tego typu aplikacje, żeby widzieli, że te narzędzia są i co one oferują. No i te przedmioty teoretyczne, o których mówiłem, które są super ważne, to jest zarządzanie
całym procesem budowy aplikacji, później utrzymania tej aplikacji. I tutaj mamy też fajnych, sprawdzonych ludzi. Tu akurat mój kolega Bartek Moryc z VML, to jest taka dosyć duża agencja marketingowa. Oni tam robią duże projekty też informatyczne. Bartek akurat zarządza projektami Mhm. takimi klasycznymi. Natomiast, no, co ciekawe, jeśli chodzi o samo zarządzanie, to aplikacje no-codowe i aplikacje te kodowe, one się niewiele różnią. Zgadza. Nawet Jeżeli chcemy podejść do tematu w sposób profesjonalny, tak, bo też niestety bardzo często to, co zauważyłem w świecie no-code'u, jest myślenie o tym, że można jednym freelancerem zbudować super rozwiązanie. no widzisz. Nie można. Tak, tak. To jest niesamowite. Ja na którejś konferencji usłyszałem coś ciekawego, już nie pamiętam kto to powiedział, ale zapadło mi w myśl. Mówi, akurat zwracał się do citizen developerów mówca i mówi, słuchajcie, musicie sobie zdać sprawę, że tworząc aplikacje no-codowe czy low-codowe, wy jesteście zwolnieni z programowania, ale wy nie jesteście zwolnieni absolutnie z niczego innego, jeśli chodzi o inżynierię budowy aplikacji. Czyli wy musicie Zgadza umieć się. zarządzać wymaganiami, musicie sobie zdawać sprawę z tego, że to jest projekt, którym też trzeba umieć zarządzać. Tak? On ma jakieś tam etapy, trzeba umiejętnie podejść do różnego rodzaju interesariuszy, pokazać im w ogóle, o czym będzie projekt, zarządzać ich oczekiwaniami. Na sam koniec wiesz, że masz jakąś pierwszą wersję, ale później powstaje druga wersja, trzecia wersja, masz zarządzanie wersją. No to są wszystko rzeczy, na których można po prostu wybuchnąć, jeżeli się nie ma tego dobrze przepracowanego. Oczywiście są małe projekty, które mają to zarządzanie ograniczone, ale są też projekty, Mhm. które jakby dotyczą tak wielu grup, nie, że no, trzeba tym dobrze zarządzać. No i tutaj Zgadza się, bo bardzo często aplikacje dotykają różnych stakeholderów, między którymi musimy się porozumieć, żeby no, ich wszystkie interesy ze sobą zbić, zebrać do kupy, umieścić w aplikacji w jaki sposób. Znowu to jest jakieś pytanie, którym trzeba jakoś zarządzić. Całe quality assurance, czyli żeby aplikacja no, spełniała jakieś best practices, żeby miała jakąś odpowiednią jakość, była wolna od błędów, czy nawet rzeczy, o których sobie już porozmawialiśmy, czyli wszystkie designy. No, my możemy sobie stwierdzić, ok, to tą stronę zrobię tak, tą zrobię inaczej, no ale to nie będzie miało zbyt wiele wspólnego z profesjonalnym podejściem do budowy aplikacji. I tutaj nawet nagraliśmy odcinek a propos procesu powstawania aplikacji, więc wszystkich zainteresowanych odsyłam do poprzedniego odcinka naszego podcastu, gdzie możecie o tym posłuchać więcej. Natomiast to jest właśnie bardzo fajne, o czym powiedziałeś, bo też warto zaznaczyć, że citizen developerzy, super jest to, co powiedziałeś, że oni są zwolnieni z programowania, ale nie ze wszystkiego innego. Ze wszystkiego innego mogą być zwolnieni tylko na etapie POC-a, czyli takiej bardzo wczesnej, małej wersji tego rozwiązania, które chcą zbudować, pokazać, że ono ma sens, ono ma ręce i nogi, zainwestowanie w takie rozwiązanie, no ale później my już no, podchodzimy do tego profesjonalnie, podchodzimy do budowy czegoś większego, gdzie będą właśnie różni stakeholderzy, różni użytkownicy, no więc tam trzeba pomyśleć o bardzo wielu aspektach, jedna osoba tego nie zrobi. tak, no zdecydowanie. Wiesz, tak sobie myślę, co jest najistotniejsze w tych, bo nawet rozmawialiśmy z Bartkiem, on mówi, wiesz co, ja ten program zmodyfikuję w taki sposób, żeby pozbyć się tych rzeczy, na przykład związanych z zarządzaniem repozytorium. To jest jasne, bo nie ma kodu, no to nie ma co zarządzać repozytorium. Tak, zarządzanie infrastrukturą. Tak, tak. Natomiast co ciekawe też w samym programowaniu się zmienia troszkę ten model zarządzania, czyli odchodzi się już od bardziej takich waterfallowych podejść, bardziej w stronę Mhm. Scruma, w stronę takiego zwinnego zarządzania. I o tym też jest ten przedmiot ciekawy, co ciekawe, więc on tak dotyka i zwinnego zarządzania, i zarządzania wymaganiami, i de facto wszystkiego, co jest ważne wokół powstawania aplikacji. No i on mówi, słuchaj, jakby z czego my możemy zrezygnować? Analizowaliśmy program, który on realizował dla programistów, no i de facto tylko to repozytorium wypadło. Cała reszta się okazała, że to jest tak samo ważne dla no-code developerów. Mhm. No No, właśnie, więc pokazuje to po prostu nam, że zarządzanie i profesjonalne podejście, zespołowe też podejście po prostu do tworzenia aplikacji. Będziemy mieli mniej deweloperów
w naszym zespole, bo prawdopodobnie nie będziemy potrzebowali po prostu takiej liczby deweloperów, żeby też iść tą samą albo większą prędkością w tworzeniu tej aplikacji, no ale nadal projekt manager, designer, quality engineer, developer, to wszystko są osoby, które są na każdym z którychś etapów tworzenia tej aplikacji po prostu niezbędne. Uczestnictwo klientów czy interesariuszy, dla których ta aplikacja jest budowana, również jest istotne. To nie jest tak, że ktoś do mnie przyjdzie i powie: Kamil, słuchaj, wiesz co, bo wpadłem na świetny pomysł, potrzebuję aplikację do zarządzania urlopami. Mhm. No i no to dopiero nam zaczyna dyskusja, a nie, że ja w tym momencie powiem: okej, dobra, spoko, słuchaj, tydzień i gotowe. Tydzień i ci wyklikam, nie? To tak nie działa i fajnie, że o tym też mówimy i że to będzie też na studiach, żeby właśnie pokazać, uświadomić, że no-code to nie jest zabawka. No-code kilka lat temu może jeszcze tak było, że no-code rzeczywiście był czymś do tworzenia POC-ów, prototypów, gdzie rzeczywiście, wiesz, no wtedy nie była istotna infrastruktura, performance, jak to będzie zbudowane, jak to będzie działało, więc mogła usiąść sobie do tego jedna osoba i coś tam pokazać. Teraz to są profesjonalne narzędzia, na których buduje się enterprise grade aplikacje, które działają, obsługują, są w stanie obsługiwać setki tysięcy użytkowników i oczywiście, że mogą odstawać od aplikacji napisanych custom codem, no bo wiadomo, że custom code to nadal custom code i on zawsze będzie potrzebny, no ale nie muszą odstawać. Można na nich budować świetne rozwiązania, gdzie użytkownicy będą z nich korzystali i w życiu nie będą się zastanawiali: kurczę, a w czym ta aplikacja została zbudowana? No nikt sobie takich pytań też na co dzień nie zadaje, kiedy korzysta z jakiejś aplikacji i spełnia ona jego wymagania, czy po prostu funkcjonalności, których dana osoba oczekuje. No, wiesz, zdecydowanie. Tak sobie myślę jeszcze o tym, co powiedziałeś a propos poków, tak, czy poców. Faktycznie to była też strata czasu i strata pewnego potencjału, że później te aplikacje szły do wyrzucenia. Nie? Faktycznie one tam Mhm. miały pokazać tylko, jak coś będzie sobie mniej więcej działać, a później budowaliśmy coś, taką wersję już produkcyjną, która no, notabene czasem odbiegała od tego poka, nie? A pok szedł na bok. Natomiast tu mamy takie podejście, że faktycznie POK zaczyna funkcjonować, zaczyna już pracować, tak? Mhm. I cały czas go poprawiamy, cały czas go poprawiamy. A przez to, że ten proces, że tak powiem, w aplikacjach no-codowych budowy jest szybszy, to możemy sobie pozwolić na to, żeby faktycznie oddawać te wersje troszeczkę mniejsze i częściej. Tak? Możemy na przykład co Mhm. dzień, co kilka dni pokazywać już klientowi nową wersję i w taki iteracyjny sposób gdzieś tam w miesiąc, 2 miesiące zbudować całkiem pokaźną aplikację. Nie? No Zgadza się. ale znowu wracając jakby do tego zarządzania. Na przykład nasi ludzie, nie wiem jakie ty masz doświadczenia, ale często robią taki błąd, że dają sobie wciskać klientowi na etapie danej wersji, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze ktoś coś wymyśli, nie? Oj, I tak powiem ci, że takich doświadczeń mamy całe multum i chyba z każdym klientem, z którym współpracujemy, bo wydaje mi się, że to jest też trochę naturalne z biznesowego punktu widzenia po prostu. To środowisko biznesowe jest po prostu tak dynamiczne i kiedy też de facto ludzie zaczynają właśnie klikać w tą aplikację albo ją w ogóle widzieć, no bo dzięki no-codowi, dzięki temu w ogóle podejściu no-code, low-code są w stanie dużo szybciej ją przeklikać, zobaczyć w ogóle, jak ona funkcjonuje, to, to jest coś, co ja zawsze powtarzam. Czym innym jest pomysł i to, co nam się wydaje, jakiś ideation, czym innym już zaczynamy zauważać jeszcze nasza aplikacja, kiedy zrobimy pierwsze designy, wtedy sobie już zaczynamy uświadamiać: ok, o tym zapomniałem, o tym nie pomyślałem, tutaj by się to przydało. A znowu czym innym jest ta faza, kiedy pierwszy raz przeklikamy, to znowu widzimy, że tam czegoś brakuje, że coś by się przydało. Oczywiście też znowu nie możemy się zapędzić w ten kozi róg, o którym właśnie powiedziałeś, że ok, dodam, bo wtedy mamy neverending story i tak naprawdę nigdy nie wyjdziemy z naszą aplikacją, nigdzie. widzisz, to jest właśnie ten niuans, który jakby wynika później z dobrego podejścia do zarządzania. Jeżeli pozwolisz sobie, że co chwilę ktoś coś będzie po prostu w danej wersji mieszał, no to no nie skończysz tego i to nigdy nie Chaos, będzie jeden stabilne, wielki nie chaos. będzie fajnie działać. Natomiast jeżeli umiejętnie jakby sobie pogrupujesz to, wiesz tak, dobra, to robimy w tej wersji, damy temu pożyć, poobserwujemy chwilę i na przykład za miesiąc czasu się spotkamy i sobie gdzieś tam znowu odpalimy kolejny zakres. I o tym właśnie jest to zarządzanie projektem. Więc
Tu jeśli chodzi o podejście faktycznie, być może go można nazwać teoretycznym podejściem, ale no bez zarządzania się po prostu nie da robić żadnego projektu, nawet tych już średniej wielkości. Nie? Zgadzam się od A do Z. Marcinie, to czy coś jeszcze a propos studiów, o czym warto wspomnieć? Jak one się będą odbywały? W jakiej formule? Tak, to jest też fajne pytanie. Na początku, co ciekawe, każdy też prowadzący indywidualnie sobie podchodzi do tego, czyli są ludzie, którzy mówią tak, dobra, pierwsze zajęcia robimy tutaj na miejscu, dlatego że chcemy się poznać, chcemy też nawiązać relacje, co jest ważne, bo studia podyplomowe to jest coś takiego, że uczymy się też od kolegów z boku, nie? Uczymy się od Mhm. prowadzącego, ale też chcemy mieć te relacje z ludźmi z boku. Natomiast później już te kolejne zadania domowe odbywają się w taki sposób, że no nie ma sensu tutaj przyjeżdżać do Krakowa. Oczywiście miasto fajne, ale też Tak, ja jestem z Warszawy, ale Kraków uwielbiam. Mieszkałem tam przez 3 miesiące. dokładnie. I też słuchajcie, to jest druga rzecz, możliwość ściągania specjalistów z różnych lokalizacji jest bezcenna, tak? Więc my od razu otworzyliśmy się na coś takiego jak formuła hybrydowa, czyli są niektóre zajęcia na miejscu, ale gro zajęć też będzie online. Więc gdybym miał powiedzieć tak globalnie dla studiów, jak to będzie, to tak 50-50, tak? Czyli połowa Super. będzie na miejscu, połowa będzie zdalnie. Tak, no to ja chciałbym zadać takie pytanie, bo to jest coś, o czym ja już rozmawiałem, coś, o czym ja też często wszędzie wspominam, ale jestem ciekaw właśnie Twojej perspektywy. Co może nam dać rola naukodewelopera? Jestem sobie osobą X, idę na te studia, co mi to da? Widzisz, to jest bardzo często pojawiające się pytanie, ale za każdym razem ta odpowiedź, mnie to zaskakuje, jest coraz jakby szersza i pokazuje kolejne głębie Mhm, tego zawodu, nie? Bo jest wielu utalentowanych jakby deweloperów, którzy nie mają jakby wykształcenia programistycznego. I to oni, można powiedzieć, zapoczątkowali ten trend, że no nie trzeba być programistą, żeby tworzyć aplikacje i to naprawdę wysokiej jakości. I teraz te platformy, te, które wymienialiśmy, Bubble, Webflow, ChatGPT, nasz nawigator, one dają takie możliwości, że ci ludzie są jeszcze bardziej, mogą jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła. Tak? I teraz jeszcze jakby dołóżmy do tego kontekst, że faktycznie zapotrzebowanie na programistów jest dosyć duże. Oczywiście zostawmy sobie jeszcze wątek, na ile ich sztuczna inteligencja będzie wyręczać, ale, mhm. ale póki co, umówmy się, to nie jest tak, że oni szukają pracy. Jest ich mało, tych utalentowanych też w szczególności jest mało. W związku z czym potrzeba, a potrzeb na budowę aplikacji jest mega dużo i to odnoszę wrażenie, że to rośnie tak, wiesz, wykładniczo, nie? Że to Zgadza nie się. jest tak, że jesteśmy się w stanie przygotować do tego, ile tych aplikacji będzie potrzebne za rok, za dwa. Zresztą to nawet nie jest moje przeczucie, co są badania na ten temat. Gartner się specjalizuje w tych badaniach i oni mówią tak, no do tam 24 roku, czyli już w sumie jakby niedługo, jakby z tego zapotrzebowania na aplikacje będzie tak dużo, że około 65% musi być ogarnięte przez platformy no-codowe, Mhm. bo no nie urodzą się i nie wykształcą programiści, którzy są w Tak, stanie Microsoft na przykład wspomina, że do 2025 450 milionów aplikacji z 500 milionów aplikacji powstanie właśnie za pomocą narzędzi no-code, low-code, co jest w ogóle jakąś, wiesz, przeogromną liczbą, przeogromnym udziałem, który teoretycznie teraz wydaje się, mi się wydaje on abstrakcyjny, patrząc właśnie nawet nadal na to, ile aplikacji jednak powstaje tradycyjnymi metodami, no to byłby gigantyczny switch na te podejście no-code, low-code. Wiesz co, powiem Ci tak, to jest coś, co już się dzieje, to ma taką dynamikę, że ciężko powiedzieć, wiesz, co się będzie działo za rok, za 2 lata. Natomiast moim zdaniem ten zawód, to się nazywa citizen developer, czy powiedzmy taki no-code developer, jakkolwiek zwał. To jest zawód, który jest no, mega zawodem przyszłości. Tak? Nie mówię już o tym, że programowanie w budowie aplikacji jest
tą taką najmniej ciekawą sferą. Oczywiście nie obrażając programistów, bo to są A ludzie. czy to nawet, to pozwól, że ja trochę tutaj jedno zdanie dodam, bo wejdę trochę głębiej. Zgodzę się z tym, że to jest najmniej ciekawe, ale właśnie wtedy, kiedy musimy wymyślać koło na nowo. Bo programowanie samo w sobie jest mega ciekawe, kiedy musimy właśnie rozkminić jakiś mega skomplikowany problem i jak do tego podejść, to wtedy to jest bardzo ciekawe, bo wiesz, siedzimy, dłubiemy tam bardzo pojedyncze rzeczy, elementy, takie naprawdę bardzo, bardzo malutkie rzeczy. No i wtedy to ma sens, bo rzeczywiście jest to dla nas ciekawe. No ale kiedy musimy programować, tak jak już zresztą wspomniałeś, kolejny panel logowania, to jest wręcz męczące wtedy. Widzisz, my na przykład też mamy wielu utalentowanych programistów i dla nich frajdą jest budowa w ogóle platform do budowy później aplikacji. Czyli widzisz, to jest to, o czym mówisz, nie? Że To jest ten skomplikowany problem, który trzeba sobie zadać pytanie, jak go rozwiązać, nie? tak. I wiesz, i tutaj jest potrzebna naprawdę już nie tyle inteligencja, no też często odpowiadamy na to pytanie, czy staramy się odpowiadać, czy tutaj mamy w tych trudnych projektach mamy przestrzeń, że sztuczna inteligencja zastąpi programistów. No, nie ma takiej możliwości, nie? Jakby to już jest taki poziom, że tak powiem, abstrakcji, myślenia o tym, jak to zrobić, żeby to zadziałało dobrze, że tutaj długo nie jesteśmy zagrożeni przez sztuczną inteligencję. Czyli ta przestrzeń, w której są potrzebni programiści, ona też cały czas się zwiększa. Natomiast siłą rzeczy zwiększa się też ta przestrzeń, ta sfera, gdzie programiści są niepotrzebni i tą lukę właśnie wypełniają tego typu platformy i dobrze, że są i dobrze, że jest ich dużo, bo mamy się z czego, mamy z czym wybierać, nie? Mówię tutaj w kontekście już takiego patrzenia jako citizen developer, nie? No właśnie, ale bo ja na przykład w jednym z naszych podcastów rozdzieliłem od siebie, podzieliłem de facto ten rynek, powiedzmy, no-code deweloperów właśnie na citizen developera i no-code developera. Bo dla mnie, ja uważam, że to są dwie osobne role. Dla Mhm. mnie citizen developer to jest właśnie osoba, która z doświadczenia i z wykształcenia nie jest programistą, na Mhm. przykład jest marketingowcem, logistykiem, no, pracuje w swojej branży, ale jest tak zwanym power userem, takim early adopterem, osobą bardzo zajawioną technologią, która chce się nauczyć podstaw jakiejś technologii, żeby właśnie zautomatyzować czy poprawić swoją pracę, efektywność swojej pracy i tak dalej. Ona nigdy nie będzie miała, wiesz, właśnie takiej mega wiedzy na temat baz danych, relacyjności, architektury, infrastruktury informatycznej, tego typu rzeczy, bo nie jest programistą, ją to nie interesuje. Nie jest informatykiem też takim ogólnym, powiedzmy, zamyśle. Jest po prostu właśnie osobą, która chce wykorzystać narzędzia, żeby poprawić swoją pracę. Tak jak wiesz, na pewno kojarzysz tych super pracowników, którzy Excela wymasterowali i oni budowali Excele, na których funkcjonowały całe firmy, nie? Wiesz, wszyscy znamy takich ludzi, to będą właśnie też te osoby, które będą utylizowały narzędzia no-code do tego, żeby znowu wejść na wyższy level, ale to jest dla mnie citizen developer, a no-code developer to właśnie dla mnie programista, który utylizuje narzędzia no-code lub low-code w bardzo większym wymiarze niż to tradycyjne podejście do programowania. Ja rozdzielam trochę te dwie role i ty właśnie powiedziałeś o tym, jak właśnie do takiego programisty mogą wyglądać te studia i w czym być pomocne. Ale czy te studia, w twojej opinii, są właśnie dobre dla takiej osoby, która nigdy programistą nie była, nigdy programowania się nie uczyła, informatyki też nie kończyła, pracuje w swojej branży i chciałaby właśnie poznać te narzędzia, żeby właśnie swoją pracę w jakimś stopniu podnieść jej efektywność, wykorzystać nowe narzędzia, zautomatyzować, wejść na wyższy level po prostu. Wiesz co, w ogóle odniosę się do Twojego podziału, bo tak cały czas sobie myślę, że bardzo ciekawy ten podział narysowałeś i szczerze powiedziawszy, ja go nigdy sobie tak nie zwizualizowałem, ale on faktycznie tak Mhm. wygląda, nie? Że kim innym jest osoba po stronie firmy, która sobie rzeźbi coś z takich narzędzi. Raz lepiej, raz gorzej. Wiadomo, porównanie Mhm. do Excel jest niezłe, nie? Bo czasem te Excele są takie, że prąd gaśnie, jak się je uruchamia, a czasem to jest Tak. naprawdę fajnie ogarnięte, nie? Natomiast kim innym jest już taka osoba, która faktycznie ona jest deweloperem, tak? Ona ma wszystkie te elementy wiedzy, kompetencji, umiejętności, bo ona była przygotowywana do tego, żeby budować aplikacje,
tylko dokładnie. akurat świadomie czyli na zasadzie takiej, że ma umiejętności programistyczne, ale w pewnych sferach ich nie chce wykorzystywać, bo uważa, że to jest nieefektywne. Ewentualnie może nawet nie mieć tych umiejętności programistycznych, a i tak będzie świetnym deweloperem, nie? Więc to jest ta ścieżka profesjonalna. I tutaj faktycznie my te studia troszeczkę bardziej w ten sposób widzimy, nie? Że to jest taka ścieżka dla ludzi, którzy chcą się zajmować budową Mhm. aplikacji dla klientów, dla różnego rodzaju takich profesjonalnych zastosowań. Oczywiście z takiej osoby również może się wykluć taki citizen developer, tak? No bo jak Mhm. sobie gdzieś osiądę w firmie jednej, drugiej, trzeciej, która potrzebuje takich aplikacji, no to tam mogę dla nich stukać te aplikacje, ale absolutnie jestem przygotowany do tego również, żeby jakby świadczyć usługi budowy aplikacji dla innych firm. Okej, czyli twierdzisz, że właśnie osoba taka postronna, to dla niej może być trochę za wysoki level te studia. Wiesz co, czy za wysoki level? Myślę sobie tak, że te studia są postawione właśnie, jakby one mają ten poziom pro, który dają Ci możliwość znalezienia się w roli, tak jak Ty to nazywasz, no-code dewelopera, nie? Mhm. Natomiast czy, czy jak pójdę na te studia, czy mam gwarancję, że ja będę dobrym no-code deweloperem? Tego nie umiem Ci zagwarantować i nikomu też nie zagwarantuję, bo No wiesz, to zawsze zależy od osoby, która przystępuje do nauki czegoś, bo zapewne słyszałeś też o tej statystyce, że tylko tam 12% osób kończy szkolenia online, za które płaci, aha, więc no to też pokazuje po prostu, że no, to od nas zawsze zależy, jak my się czegoś nauczymy, nie? No bo jeżeli kupisz sobie szkolenie online, ale do niego się nie przyłożysz albo go nawet nie ukończysz, no to ciężko oczekiwać, że będziesz te skille miał i że będziesz je utylizował gdziekolwiek, w jakikolwiek sposób. wiesz, fajna statystyka, ja Ci podam jeszcze jedną. Na przykład u nas na uczelni 30% ludzi wypada w pierwszym semestrze. I to z dwóch względów. Po pierwsze, oni po prostu nie są w stanie zdać egzaminów, a po drugie, im się tylko przewidziało, że chcą być programistami. I teraz Dokładnie. druga sprawa, programowanie w tym wszystkim jeszcze nie jest takim dużym wyzwaniem. Natomiast development aplikacji to faktycznie tu trzeba mieć troszeczkę talent, trzeba mieć wizję i tego nie jesteśmy w stanie już na pewno na studiach podyplomowych nauczyć. Po prostu część ludzi to ma i my im dajemy tylko narzędzia, nie? I oni się wtedy zrealizują. Natomiast część ludzi tego nie ma, więc no co z tego, że oni się tych narzędzi nauczą, jak to może nie być dla nich. Ale czy to Tak, znaczy, no że bo nie powinni próbować? No chyba nie, no każdy powinien sobie dać szansę, nie? Żeby spróbować zgadza coś. się. Ale to jest właśnie coś bardzo ciekawego, o czym powiedziałeś, że to nie tylko umiejętności techniczne, bo programowanie na przestrzeni lat, samo programowanie w sobie też w mojej opinii bardzo mocno ewoluowało. To już nie jest tak, że możemy być zamkniętą osobą w piwnicy, która nie lubi kontaktu z ludźmi i będziemy świetnym programistą. Możemy mieć świetny skill techniczny, ale posiadanie świetnego skilla technicznego od budowania świetnych rozwiązań, według mnie to jest różnica, bo żeby budować świetne rozwiązania, musimy umieć komunikować się z zespołem, z product ownerami, żeby zrozumieć właśnie, jakie są ich potrzeby. Bycie dobrym programistą to coś więcej niż umieć świetnie programować, w mojej opinii, to właśnie też teraz już też trochę skille społeczne, że umiemy rozmawiać z ludźmi i zrozumieć ich, czego oni potrzebują. I jak To zrealizować to w jak najprostszy sposób. Widzisz, to jest temat rzeka, nie? Bo my na uczelni na przykład bardzo często mamy tego typu dyskusje, jakby z czego uczyć tych programistów, żeby oni byli dobrymi programistami. Mhm. Paradoksalnie to są czasem rzeczy, których oni nie chcą się uczyć. Czyli wiesz, masz zajęcia na przykład ze sztuki prezentacji, masz zajęcia z psychologii. O, psychologia to jest nienawidzony przedmiot, z reguły on jest na pierwszym roku. A tak na dobrą sprawę, popatrz jaki ważny, nie? Żeby wiesz, też Tak. rozumieć, na czym polegają stresy, w ogóle moje stresy, stresy kolegów z zespołu, Mhm. ale to wiesz, to też jest kwestia dojrzewania, nie? Czyli na pewnym etapie ty dojrzejesz do tego, że tego typu kompetencje społeczne są dla ciebie ważne i ty je musisz mieć, bo inaczej nie będziesz dobrym deweloperem. Może Zgadza się. jeszcze jako programista będziesz, ale widzisz, ty to nawet rozszerzasz, nie? Czyli mówisz tak, no nikt mi nie poda instrukcji, jak ja mam ten kod napisać od samego początku. Ja muszę dopytać, ja muszę być czujny, muszę być jakby uważny też, jak to piszę, no i muszę się komunikować z innymi ludźmi, nie?
Tak, no bo wiesz, bardzo często, kiedy budujemy coś dla kogoś, to jest nie tak, że ja rozmawiam tylko i wyłącznie ze swoim projekt managerem czy z kolegą z zespołu, ale muszę jeszcze umieć rozmawiać z klientem, który ma swoje kaprysy, który ma swoje wymagania, który też niekoniecznie będzie prezentował formę, o której my myślimy. To nie jest nasz kolega też często. Więc trzeba umieć po prostu właśnie te kompetencje społeczne, o których mówisz, psychologia czy coś w ten deseń, staje się po prostu w obecnych czasach bardzo, bardzo istotna, bo ja na przykład mam takie poczucie, że w momencie, wiesz, bardzo wiele firm informatycznych to robi, że projekt manager jest takim proxy między klientem a deweloperami. Tylko Okay. wtedy, kiedy pojawia się proxy, pojawiają się również przekłamania. Tak. Pojawiają się błędy w komunikacji, bo no, jeżeli jest głuchy telefon po drodze, no to już gdzieś się ktoś pomyli. Projekt manager bardzo często nie jest stricte techniczną osobą, która wiesz, jest w stanie zrozumieć każdy aspekt i jeżeli pojawia się na linii deweloper-klient, bardzo łatwo o błędy czy o pomyłki. Więc ja właśnie uważam, że dobry deweloper to jest taki, który sam potrafi się skomunikować, zadać pytania, pomyśleć nie tylko o tym, co mu powiedziano, tylko też pomyśleć trochę szerzej, zastanowić się, jak osadzić daną funkcję w kontekście jakimś odpowiednim, właśnie w całym tym kontekście biznesowym, też jak ona będzie de facto realizowała wartość, którą klient chce dostarczyć swoim klientom albo swoim pracownikom na przykład. Widzisz, znowu bardzo ciekawa obserwacja, a to, o czym powiedziałeś, skracanie dystansu, to jest jakby podstawowa idea, dlaczego powstał Scrum. Czyli dlaczego w ogóle to podejście takie, słuchajcie, skądinąd bardzo wiele lat wypracowywane, bo i podejście powiedzmy oparte o PMBOK, czy podejście oparte o Prince'a, Prince 2, to były podejścia, które no, wiele lat były wypracowane i w pewnym momencie ktoś zauważył, mówi, to nie działa, to nie działa, szczególnie Mhm. w informacji. Chodzi o to, żeby skracać dystanse, żeby skracać odcinki, bo wtedy jest mniej przekłamań i wtedy powstają lepsze produkty. Więc absolutnie masz rację, a znowu no-code jest kolejnym skrótem tej odległości, tak? Bo jeżeli ja nie potrzebuję się komunikować przez analityka z programistą, bo de facto analityk jest tym deweloperem, bo on to jakby dewelopuje, no to znowu Tak. jest bardzo blisko ciała ta koszula, wiesz, i ona naprawdę jest w stanie powstać bardzo, jakby dobrze może być skrojona. Zgadza się. I ja tutaj chciałbym postawić kropkę drobną i Mhm. zapytać się właśnie ciebie, jak ze względu na to wszystko, o czym teraz porozmawialiśmy, też właśnie ze względu na nasze studia, na ten kierunek, na to, jak postrzegamy deweloperów, ich rolę, jak Mhm. ty w swojej opinii postrzegasz przyszłość no-code'u czy low-code'u w Polsce i na świecie? No bo w mojej opinii na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, co sami obserwujemy po tym, ilu mamy klientów stamtąd, to tam to jest kawałek rynku. Tam już jest to traktowane tak, w mojej opinii przynajmniej, że ludzie tak samo pytają o no-code, jak pytają o JavaScript czy jakąkolwiek inną technologię, framework, whatever. W Polsce natomiast to jest coś, co dopiero zaczyna raczkować. Wiesz co, masz rację. Ja bym powiedział, że nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie, wiesz, bo dla nas, my mamy teraz faktycznie taki tour po Europie, po różnych krajach właśnie z systemem, z nawigatorem. I ta idea no-code, ona jeszcze jest mniej rozumiana w tych krajach południowych. Oczywiście nikogo nie obrażając, tylko chodzi o to, że my jako Polska wcale nie jesteśmy z tyłu Europy, my jesteśmy raczej z przodu Europy. Natomiast patrząc na to, gdzie jest świat, no to trochę pokazuje Azja, trochę pokazują, a jeszcze bardziej pokazują Stany, z racji tego, że oni faktycznie, ci Azjaci też przez Stany też się najbardziej rozwijają. Więc faktycznie masz rację, że platformy no-codowe, jeśli chodzi o Stany, to jest wysyp w tym momencie. Mhm. I to w różnych dziedzinach, bo weźmy na przykład sztuczną inteligencję, to w ogóle jakby no-code AI to jest też odrębna dziedzina, nie? Czyli jak Mhm. może wyglądać eksploracja systemów AI poprzez podejście no-codowe. Więc mnie się wydaje, że ten rozwój będzie niesamowity, bardzo dynamiczny, ale nie umiem teraz powiedzieć, jak dynamiczny. Czy to będzie coś Mhm. takiego, co rozsadzi nam wszystkim głowy, czy to będzie coś takiego, co też będzie się zmieniało z roku na rok, coraz bardziej będą ewoluowały pewne podejścia.
Pewne platformy będą bardziej popularne, drugie inne będą odchodziły troszeczkę do cienia. Tak sobie myślę, wiesz, o tych platformach czysto automatyzacyjnych jeszcze 2-3 lata temu typu UiPath, Blue Prism. Ja nie mówię, że one są mniej hot, albo inaczej, że one są gdzieś tam odchodzą w cień, ale już są mniej hot, zwróć uwagę. Nie? Czyli jest coś takiego, że ludzie co do pewnych projektów zbyt entuzjastycznie podchodzą, a co do drugich, Bill Gates kiedyś powiedział coś takiego, że ludzie mają tendencję do przeszacowywania tego, co się stanie jutro, za rok, za 2 lata, ale absolutnie nie doszacowują tego, co się stanie za 10 lat. Nie? Więc No wiesz. właśnie. I tu znowu chciałbym zrobić małe wtrącenie. AI. Czy według Ciebie to jest pewna bańka, którą ludzie właśnie przeszacowują na ten moment? Bo oczywiście nie można zaprzeczyć temu, że daje nam to gigantyczne możliwości, gigantycznie jest w stanie pewne rzeczy, w pewnych rzeczach nas wesprzeć, ale czy to już jest ten moment, gdzie rzeczywiście ludzie zaczną tracić pracę przez AI? W mojej opinii nie. Ale Wiesz co, to nawet dobrze, bo tak, ja jestem troszeczkę mało obiektywny w tym, bo jestem strasznie od dawna już w ten AI wierzę, eksploruję go. Też jako firma Archman dosyć dużo, że tak powiem, inwestowaliśmy w tego typu narzędzia. Co ciekawe, mogliśmy kupować gotowe komponenty i wszczepiać je w system, natomiast świadomie mieliśmy własne zespoły AI-owe, które tworzyły narzędzia typu do data capture, do anomaly detection, takie wiesz, zabawki, które naprawdę teraz robią różnicę, jeśli chodzi o ten nasz produkt korowy, ten starszy jeszcze. AI-owo on jest najbardziej zaawansowany w tym momencie, jeśli chodzi o Polskę na pewno, Europę no to nie znam tam aż tak dobrze. No Stany, no to mówię, to jest odrębna historia, bo w Stanach jeśli chodzi o technologię się dzieje zdecydowanie więcej. Ale wracając do tego jakby, co ja myślę o AI-u. Wielokrotnie się spierałem też na różnego rodzaju konferencjach, że AI wyprze, tak? Daleko, bo jeszcze nikt nie słyszał o OpenAI-u, a myśmy stawiali tezę, że zawód prawnika jest zagrożony, że zawód księgowy jest zagrożony i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w AI bardzo wierzę. Czy jest w stanie wykluczać te zawody, które są skomplikowane? Nie, absolutnie. Wiesz, AI wyklucza te zawody, które są proste. Nie? Czyli jeśli on wyruguje część programistów, to właśnie tych początkujących, którzy, wiesz, w firmie są zatrudnieni do tworzenia prostych rzeczy typu panel logowania, czy tam proste operacje CRUD, bo to sztuczna inteligencja robi dużo lepiej. Nie? I to jeszcze, wiesz, masz zrefaktoryzowany kod od początku, masz po prostu to ładniej zrobione. Nie? A z człowiekiem to tak różnie bywa. Więc wydaje mi się, że z każdym... Natomiast jeszcze, żeby być szczerym, nie spodziewałem się tego, co zrobi ChatGPT. Tak? Że on tak mocno zacznie, wiesz, dobierze się do tych zawodów, gdzie styl jest ważny, gdzie składnia jest ważna. My jeśli chodzi o te kwestie, bo to się nazywa text mining, data mining, tak? Myśmy zarówno w data miningu dosyć mocno się wyżywali, jak i w text miningu. I mieliśmy takie przeświadczenie, że text mining to jest taka trudniejsza trochę zabawa dla AI, tak? Bo zbudować składne zdanie nie jest prosto. No ale to, co teraz robi ta generatywna sztuczna inteligencja, to jest po prostu szok. Nie? No właśnie, ale to jest bardzo ciekawe, o czym powiedziałeś, no bo jak najbardziej ja się zgadzam z tym, że AI oczywiście zrobi pewne rzeczy lepiej niż taka osoba bez żadnego doświadczenia, natomiast ktoś musi kazać AI-owi to zrobić. Uważasz, że to będzie funkcjonowało właśnie w ten sposób, że po prostu firmy powiedzą, OK, to my z tych juniorów to się ich pozbądźmy, przerzućmy więcej zadań znowu na barki bardziej doświadczonych deweloperów, zoptymalizujmy ich pracę, czy po prostu będzie mniejsze zapotrzebowanie na juniorów, bo będzie mniejsza ich liczba potrzebna? Widzisz, to uważam, że to jest takie przejściowe myślenie, nie? No bo zwróć uwagę, jeśli ja się pozbędę juniora, no to też nie będę miał później seniora, skąd go wezmę, nie?
To Więc jest świetne i to jest coś, co właśnie bardzo wiele osób o tym zapomina i to jest coś, co się pojawia notorycznie przy AI-u, że ludzie myślą, że pozbędziemy się pewnych ludzi pracy, że zostawimy tylko seniorów i midów, ale kto później będzie tym midem i seniorem, jeżeli nie będziemy zatrudniali tych juniorów, prawda? Nie będą mieli skąd się brać. dokładnie, więc wiesz, to naprawdę wydaje mi się, że bardziej świadome firmy, zresztą nie wydaje mi się, tylko słucham różnego rodzaju też fajnych podcastów na ten temat, budują sobie strategię jakby na okoliczność AI. Nie? I zawsze ta strategia, nie zawsze ta strategia jest taka, bierzemy AI z wszystkim, co on daje. Nie? Czasem te Mhm. strategie są takie, przyglądamy się i czekamy. Mówię głównie o tych medialnych firmach, wiesz, gdzie oni równie dobrze mogliby tych wszystkich dziennikarzy posunąć i powiedzieć, że już nam AI będzie pisał te teksty. A tu nie. Niektóre, i to mówię o Stanach, nie? Bo tam akurat te badania były robione. Część, Tak, tam zresztą bo inaczej się zupełnie podchodzi do rynku pracy, zatrudniania i tak dalej, niż w Europie, gdzie w Europie jednak te miejsca pracy są w ogóle prawnie i kulturowo dużo bardziej chronione, szanowane i no tutaj będzie zupełnie inne podejście niż ma to miejsce w Stanach, czy chociażby właśnie w Azji, gdzie bardziej myśli się kolektywnie niż indywidualnie. tak, ale ja mówię, wiesz, nawet o takich sytuacjach, że masz gazetę, nie, już nie pamiętam, czy to był New York Times, czy ale krótko mówiąc, gdzieś tam na wschodnim wybrzeżu, a Mhm, był podawany przykład Timesa, chyba Los Angeles Times, z zachodniego wybrzeża, gdzie ta strategia była dużo bardziej taka zachowawcza, wiesz, czyli na zasadzie, nie no, przyglądajmy się, czy róbmy mhm. klasycznie, przyglądajmy się. Ale wracając do tego, czy co AI jest w stanie zrobić, no jakby ta dynamika na pewno będzie bardzo groźny. Groźny w sensie, może złe słowo groźny, na pewno będzie bardzo dynamicznie się to rozwijać, ale znowu jak dynamicznie, skala tej dynamiki, ciężko mi przewidzieć. Są pewne obszary i widzisz, ja bardziej wierzyłem w data mining, że on będzie Mhm. tutaj góry przenosił. Sam text mining był dla mnie bardziej, że tak powiem, takim oceanem różnego rodzaju problemów. A tu się A tu okazało, nagle boom. że rozpoznawanie mowy w ogóle, syntezatory mowy, no, to się wszystko dzieje, to już jest, nie? Tak, dla mnie niesamowite było, jak odpaliłem sobie właśnie narzędzie Eleven Labs do symulacji właśnie mowy. Dałem tam dosłownie, no, wiesz, kilka próbek z właśnie nagranych podcastów swojego głosu i nagle przemówiłem w kilku różnych językach, wiesz, inwokacje pana Tadeusza, wiesz, po francusku, hiszpańsku, przetłumaczone i wiesz, z ładnym akcentem ze wszystkim i mówię, kurczę, no, zacznę robić się ciekawie, nie? Zaczyna się robić, wiesz, zaczyna się robić niebezpiecznie, nie? Niebezpiecznie Wiesz, również. żebyśmy o tym nie pogadali dzisiaj, a to jest temat, który wiesz, jest ultra ważny, nie? Bo już pomijam kwestie takie, że no ktoś może po prostu się podszyć pod ciebie i całkiem będzie przekonywujący, nie? I przekona twoją Mhm. babcię, że ty jesteś w potrzebie i potrzebujesz jakichś tam no, ale również ta sfera z aplikacji w ogóle, od tego zaczęliśmy dzisiejszy podcast. Tam ta strefa bezpieczeństwa również jest taką warstwą, którą trzeba się opiekować. Nie? Mało tego, są nawet firmy, które jakby traktują tą warstwę bezpieczeństwa jako odrębną warstwę budowy aplikacji. To też mi się spodobało, na którymś tam konferencji się przysłuchiwałem. Co ciekawe, robią nawet do tego soft. Nie pamiętam już jaka to była firma. I oni mówią tak jak dawniej aplikacja miała trzy warstwy, tam warstwa danych, warstwa logiki i prezentacji, no to w tym momencie jeszcze jest dodatkowa warstwa bezpieczeństwa. I teraz Mhm. ta warstwa bezpieczeństwa powinna być jakby traktowana równie ważnie, co każda z tych innych warstw. Ja się pod tym podpisuję, znaczy nie wiem akurat, czy w kwestii samej inżynierii oprogramowania powinna być to dodatkowa warstwa, ale z punktu widzenia podejścia do problemu jak najbardziej. Zgadzam się, zgadzam się totalnie. To jeszcze właśnie teraz po tym wszystkim, właśnie chciałbym, żebyś jednak spróbował szacować właśnie, jaką tam przyszłość no-code'u widzisz. Wiesz Czy co, on będzie rósł, czy w obliczu AI będzie czymś, o czym ludzie zapomną? No bo wiesz, teraz jest dużo większy hype na AI, co jest zrozumiałe, wybuchło to po prostu, bo
też według mnie wybuchło to dlatego, że dano ten chat GPT zwykłym użytkownikom internetu, nie ludziom, którzy siedzą w świecie technologii, bo dla ludzi ze świata technologii to też jakby otworzyło wielu oczy, co nagle potrafimy, jak potężny jest ten chat GPT, no ale technologia sama w sobie nie jest czymś nowym. Ta technologia LLM-u, czy w ogóle machine learningu, czy sztucznej inteligencji, to jest coś, nad czym już się pracuje latami. Hype według mnie właśnie wynika z tego, że pokazano to zwykłym użytkownikom, jak wielkie nagle mamy moce. No i jestem właśnie ciekaw, jak to postrzegasz, czy to będzie wsparcie, czy to będzie coś, co wyprze, czy to będzie się uzupełniało nawzajem? Absolutnie uzupełniało. To kompletnie ze sobą nie idzie, wiesz, w jakiejś zwadzie. To tylko i wyłącznie są komplementarne rzeczy, komplementarne technologie, czy tam koncepcje. No bo słuchaj, oczywiście są takie gdzieś tam przy piwie dyskusje, że ja powiem sztucznej inteligencji, żeby mi zrobiła aplikację do, nie wiem, tam do zarządzania rekrutacjami i ona mi ją zrobi, nie? Tylko no zwróć uwagę, jeżeli ty jako człowieka, istota rozumna, nie możesz się dogadać z klientem, jaką on tą aplikację chce, no to no gdzie sztuczna inteligencja się z nim dogada? Poza tym, no na jakiej płaszczyźnie miały być ta dyskusja? Tak, no Wiesz, są sztuczna takie inteligencja jeszcze nie prezentacje, jest w stanie wygenerować całej aplikacji naraz, tylko kawałki kodu. oczywiście, ona ci jest w stanie wygenerować i tym się naprawdę jarają ludzie i mało tego, my nawet też to wykorzystujemy, bo my się wspomagamy sztuczną inteligencją nawet do refaktoryzacji kodu. Mhm. Natomiast ona jest w stanie ci zrobić te podstawowe rzeczy. Czyli jest w stanie ci zastąpić juniora na chwilę, ale weź go nie zatrudnij, to nie będziesz miał seniora, ten wątek żeśmy już obgadywali. Natomiast no, nie jest w stanie ci zrobić całej aplikacji, gdzie umówiliśmy się, że kodowanie, to tylko z kodowania jesteś zwolniony, z całej reszty nie. Z kaprysów Dokładnie. klienta, w ogóle zmiany zdania klienta. No nie ma takiej opcji. Więc Zrozumieniu wartości też, którą chcemy de facto dostarczyć. No? oczywiście. Więc tu nie. Natomiast komplementarność będzie polegać na tym, że wiesz, że ona będzie coraz bardziej dostępna. Mnie się bardzo podoba w ogóle to, żeby otwierać systemy AI-owe nie tylko jakby na użytkowników, że tam sobie coś tam wyklikają, ale w ogóle na inne systemy, czyli to ChatGPT nawet też, i my to mamy w kursie swoim na studiach podyplomowych, właśnie wykorzystywanie API czatu GPT do tego, żeby dawać mu pewne zadania, odbierać wyniki jego pracy i gdzieś tam iść dalej, powiedzmy, ze swoją aplikacją. Czyli te aplikacje no-codowe będą w stanie być jeszcze bardziej powerful, jeżeli wykorzystamy sztuczną inteligencję. Więc tu się Tak, absolutnie tego nie boję. tak, bo co ciekawe, na przykład Flutterflow już wykorzystuje sztuczną inteligencję, gdzie wewnątrz edytora Flutterflow możemy mu powiedzieć: hej, potrzebuję taki kawałek kodu. No i Flutterflow nam wygeneruje ten kod. My musimy go zrozumieć, to jest jeszcze odrębna kwestia, co on nam wypluł i czy to zadziała. No ale czy go poprosimy też o stworzenie właśnie jakiejś pojedynczej strony, interfejsu tej strony, to też możemy go o to poprosić i on coś nam zaproponuje. Znowu, my musimy, tak jak powiedziałeś, właśnie zrozumieć, czy to spełnia nasze założenia, czy to jest coś, co właśnie tego potrzebowaliśmy zrefaktoryzować, to właśnie już po tej ludzkiej stronie, nie po tej stronie kodu. I dopiero wtedy będziemy mogli tego używać, więc te narzędzia, Babel też już zapowiedział, że pracują nad zaimplementowaniem AI do własnego rozwiązania, żeby można było generować znowu szybciej pewne powtarzalne rzeczy. No ale znowu AI jest dobre właśnie. To jest właśnie ciekawe pytanie, bo tego nie testowałem, nie zagłębiałem się też w ten temat. Na ile AI jest dobre w kreatywnym podejściu? W podejściu takim, że musiałoby coś wymyśleć, jak do czegoś podejść, co jeszcze nigdy nie zostało zrobione. No bo wiesz, jeżeli ja zadam pytanie AI, jak powinienem ustrukturyzować bazę danych dla aplikacji, gdzie mam approval workflowy, czy coś w ten deseń, to on będzie w stanie mi powiedzieć, bo w internecie już było multum takich przykładów. No i on jest w stanie się tego, na podstawie tego, co już się nauczył, powiedzieć, ale w kreatywnym podejściu to jest ciekawe pytanie. Słuchaj, przede wszystkim, znaczy krótka odpowiedź nie. Tylko oczywiście, jeżeli ktoś będzie nas słuchał i powie, no dobra, dobra, no jak? Przecież tak na dobrą sprawę kreatywne podejście to jest rozwiązanie problemu tu i teraz na podstawie jakiejś wiedzy historycznej.
Natomiast troszeczkę inaczej rozumiem kreatywność, bo wiesz, jeżeli my mówimy narysuj mi obraz z psem i z niebem i zachwycamy się z tym, że on potrafi narysować taki obraz szybko, Stylem Van Gogha to już tak, jest coś, co wtedy było czymś właśnie nowym, nie? to umówmy się, to nie jest ta skala, że tak powiem, skomplikowania zadania dla niego, nie? Bo dla niego on przeanalizował tysiące obrazów Van Gogha, tysiące psów widział, jest to tysiące, miliony. I on po prostu jest w stanie statystycznie sobie, bo sztuczna inteligencja to jest głównie statystyka. On w stanie Mhm. statystycznie coś tam wymyślić, nie? Natomiast czymś innym jest zbudowanie, że tak powiem, kompleksowego, złożonego produktu, jakim jest aplikacja. Jeszcze wiesz, o ile masz aplikację do zarządzania urlopami, która jest klasyczna, no to Mhm. dobra, no to powiedzmy, że on ci ją wypluje i tam jak do Babla zrobią ten dodatek, no to szybciej ci wypluje. Ale tak na dobrą sprawę, to dopiero później to pokażesz klientowi i powiedzieć, dobra, to jest nasz punkt startowy, a teraz co wy chcecie inaczej? I tutaj już jest ta rola już człowieka, no to nie ma bata, o, w ten sposób. Tak, no bo Musi, jeżeli powiem, zbuduj mi kolejną aplikację do kolejnego ATS-a do zarządzania rekrutacjami, no to AI, tak jak powiedziałeś, statystycznie weźmie sprawę na barki i powie, OK, co może się znaleźć w tej aplikacji, ale czy będzie w stanie nam powiedzieć, co jest unique selling proposition, jakie jest to unique value naszego rozwiązania, czym ono się różni od innych rozwiązań? No już właśnie nie. To już jest widzisz, rola człowieka. wy tak na dobrą sprawę też macie już w swoim banku mnóstwo aplikacji, które są do danego tematu jakieś tam standardowe, nie? Mhm. My tak samo mamy. I my wychodzimy z reguły z jakimś standardem do klienta i mówimy, dobra, to jest nasz punkt startowy. Tak. Sztuczna inteligencja pewnie tutaj coś jeszcze nam poprawi, ale to nie jest tak, że my pod kątem gdzieś tam budowy nawet w no-codzie zaczynamy od absolutnie czystej kartki, nie? Tylko Zgadza się. zaczynamy od jakichś dobrych praktyk. No i skąd te dobre praktyki? No to one wynikają Z już z historii. Twojej wiedzy, nie? Z historii. I tak samo sztuczna inteligencja tą swoją historię tam analizuje. Zgadza się. Marcinie, e, ja myślę, że wyszła nam z tego super rozmowa, godzina 20, więc no, przegadaliśmy naprawdę gros tematów, od historii waszej firmy, tego jak budowaliście rozwiązanie no-code, jak dostarczaliście, będąc na początku zwykłym software house'em, przepraszam za zwykły software house, no ale mam nadzieję, że rozumiemy, o co dokładnie chodzi. Jak doszliście do tego, że dzisiaj oferujecie właśnie to rozwiązanie no-codowe, własną platformę, nie poprzez studia, na których będziemy teraz właśnie uczyć przyszłych no-code deweloperów na temat różnych narzędzi, całego spektrum tego, jak właśnie podchodzić do budowy aplikacji, poprzez AI, przyszłość, no multum tematów, więc czy ty chciałbyś coś dodać na koniec naszej rozmowy? Wiesz co, myślę sobie, przede wszystkim tak patrzę teraz, że faktycznie 1,5 godziny gadamy, a tak jakby 15 minut. Prawda? Przyjemność była uczestniczyć w tej rozmowie, bo też fajne podejście macie tam w firmie, czy to też to może twoje są przemyślenia, a pewnie i jedno i drugie. Więc cieszę się z tego, że mogliśmy porozmawiać. No i co? No i pewnie w ramach tego projektu, jak on będzie szedł dalej, będziemy mieli okazję jeszcze nieraz Tak, porozmawiać. myślę, że na pewno znajdziemy też jakieś ciekawe tematy do tego, żeby je w przyszłości poruszyć i pogrzebać w nich trochę głębiej, bo tutaj wydaje mi się, że wiele tematów sobie liznęliśmy tylko, a warto byłoby je trochę bardziej rozłożyć na czynniki pierwsze. Więc Marcinie, dziękuję Ci raz jeszcze. Dla mnie również to była mega przyjemność. Do zobaczenia niedługo w Krakowie na pierwszych zajęciach i do usłyszenia też na kolejnej prawdopodobnie rozmowie. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam za słuchanie naszego podcastu i do usłyszenia w kolejnych. Dzięki.